Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy babkę w paski. Do babki potrzebować będziemy 200 g masła lub margaryny, 500 g mąki pszennej tortowej, 6 jajek, 200 g cukru, 250 g serka mascarpone, 90 ml mleka, 90 g wiórków kokosowych, jednego opakowania cukru wanilinowego, kilku kropel aromatu migdałowego, 2 łyżek kakao i 2 łyżeczek proszku do pieczenia. Bierzemy sobie miskę, do niej dajemy masło lub margarynę, najlepiej pocięte w kawałeczki, włączamy mikser i ucieramy na puszystą masę. Jak już stwierdzimy, że wystarczająco dużo utarliśmy na puszystą masę, teraz dodajemy cukier waniliowy i dalej miksujemy. Kolejne jajka, po jednym. Masa zaczyna wyglądać jak trochę zważona, ale tak ma być. Starajmy się wszystko dobrze połączyć ze sobą. Jak już stwierdzimy, że w miarę dobrze wymieszaliśmy, teraz serek mascarpone dodajemy i nadal miksujemy. A teraz kolejny proszek do pieczenia i mąkę. Te dwa produkty mogą Państwo wymieszać ze sobą i dodawać jako jedno do masy. My partiami oczywiście dodajemy mąkę, mieszamy. Jak widzą Państwo, masa zaczyna gęstnieć. Znowu dodajemy mąkę. W tym momencie masa jest już znowu gęściejsza. Kolejna porcja mąki, znowu mieszamy. Teraz kolejne mleko, dzięki temu ta masa nie będzie taka cały czas gęściejsza, tylko będzie ładnie można wszystko wymieszać. Partiami znowu mąka i mleko i tak na zmianę aż do wykończenia mąki i mleka. Na koniec kilka kropel aromatu migdałowego i jeszcze chwileczkę wszystko dobrze wymieszajmy ze sobą. Na chwilę odstawiamy mikser, bierzemy drugą miskę i naszą masę dzielimy na dwie równe części. Do jednej dodawać będziemy wiórki kokosowe, a do drugiej kakao. I teraz musimy wymieszać i wiórki kokosowe w jednej masie i kakao w drugiej masie. Po dokładnym wymieszaniu jednej i drugiej masy odkładamy miski na chwileczkę, bierzemy sobie foremkę typu keksówka, wykładamy papierem do pieczenia i teraz na zmianę będziemy wykładać masę. Najpierw masa jasna, małą warstwą na spód. Powolutku musimy to równomiernie rozłożyć. Następnie masa ciemna, cienką warstwą. Starajmy się te masy partiami dawać, porcjami takimi mniejszymi, żeby nie wpadały w spód poprzednich warstw. I w każdą masę z osobna rozprowadzamy po całości, wyrównujemy i następna i na przemian. Raz masa jasna, raz masa ciemna. U nas wyszły 3 warstwy ciemne i 3 warstwy jasne.
A jak wyłożymy już całe masy, obie, jasną i ciemną foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałki góra i dół pieczemy około godziny czasu. Około, wiadomo, każdy piekarnik jest inny, inaczej piecze, więc przed końcem pieczenia proponuję wbić patyczek w sam środek. Jeżeli patyczek będzie suchy, to ciasto się upiekło, a wtedy wyjmujemy z piekarnika i studzimy. A jak wystudzimy, wyjmujemy z foremki, pomagając sobie papierem do pieczenia. Następnie zdejmujemy papier do pieczenia. I jak Państwo tu widzą, babka jest gotowa. No może nie do końca. Myśmy nie użyli ani polewy, ani cukru, pudru, ani lukru, czy jakiegokolwiek innego przybrania. To zostawiliśmy dla Państwa. I takim akcentem żegnam się z Państwem, zapraszając na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.